Każdej osobie występującej przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi należy się szacunek, a osoby ze społeczności LGBT+ są szczególnie narażone na przypadki nierównego traktowania i dyskryminacji. Zanim przejdę do przedstawienia okoliczności wskazujących na zasadność pilnego baczenia na ochronę godności osób z społeczności LGBT+ na sali sądowej, wskażę raport przygotowany przez Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa. To jest sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce, raport za lata 2019 i 2020. Zgodnie z danymi uzyskanymi w wyniku przedmiotowego raportu przeprowadzonego na grupie 23 000 osób ankietowanych, 44% osób deklarowało, iż pojawiły się u nich myśli depresyjne i poważne objawy depresji. U 55% osób ankietowanych zaś pojawiły się myśli samobójcze. Powyższe dane wynikające z raportu w sposób bezsporny wskazują na wpływ zarówno epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, jak także na zmieniające się realia społeczne i polityczne i postępującą nagonkę na społeczność LGBT+, która została wykorzystana jako instrument walki politycznej i realizacji szczególnych celów politycznych. Przypomnieć należy również, iż społeczność LGBT+ to nie jest żadna ideologia. Nie istnieje coś takiego jak lobby LGBT. Społeczność LGBT+ to są ludzie. Nie mamy do czynienia z jakimkolwiek zunifikowanym systemem światopoglądowym, aksjologicznym, tudzież politycznym. Przynależność do społeczności LGBT+ jest predeterminowana przez orientację seksualną i tożsamość płciową. Przypomnieć należy, iż zgodnie z artykułem 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakazana jest dyskryminacja jakiejkolwiek osoby z jakiegokolwiek powodu. Powyższe uregulowanie również wybrzmiewa w szeregu aktów prawa międzynarodowego. Jeśli chodzi zaś o przyjęcie i afirmację tego zakazu dyskryminacji, nakazu równego traktowania w spektrum prawnym, w szczególności w takich okolicznościach, kiedy osoba ze społeczności LGBT+ występuje na sali sądowej, podzielić należy moją wypowiedź na parę części, która dotyczyć będzie poszczególnych postępowań. Jeśli chodzi o postępowania karne, wskazać należy, iż osoby społeczności LGBT+ wielokrotnie występują jako osoby pokrzywdzone różnego rodzaju przestępstwami, które również mogą być motywowane poszczególnymi przesłankami dyskryminacyjnymi, homofobią, transfobią. W tego rodzaju sprawach sądy, które analizują okoliczności faktyczne zdarzenia, będą stawały przed pytaniem, czy kwestią wymagającą ustalenia jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie dotyczące orientacji seksualnej i tożsamości płciowej osoby przesłuchiwanej, czy też w charakterze świadka, czy też w charakterze osoby pokrzywdzonej, czy też w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W tego rodzaju okolicznościach należy skupić się na motywacji sprawcy. Uzyskiwanie informacji dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej jest absolutną ostatecznością. Wskazać bowiem należy, iż wiele osób z społeczności LGBT+ obawia się ujawnienia swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej ze względu na powszechnie znane negatywne reperkusje społeczne i rodzinne. 37% osób z społeczności LGBT+ nie ujawniło swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej swoim najbliższym. To wskazuje na poważne obawy członków i członkiń tej społeczności, nawet względem osób, które w założeniu są im najbliższe. Jeśli chodzi o kwestie istotne w ramach prowadzonych postępowaniach karnych, skupić się należy, tak jak było wcześniej wspomniane, na motywacji sprawcy. Jeśli zaś chodzi o więzi, które są pomiędzy poszczególnymi osobami, zwrócić należy uwagę na dwa przepisy. Artykuł 182 Kodeksu Postępowania Karnego, który dotyczy prawa do odmowy składania zeznań, jak także artykuł 183 Kodeksu Postępowania Karnego, wskazującego na prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania.
Przypomnieć należy, iż ustalenie tego rodzaju okoliczności, czy określone osoby znajdują się przykładowo w relacji partnerskiej, nie wymaga weryfikacji ich orientacji seksualnej, tudzież tożsamości płciowej. Wystarczające jest wskazanie i ustalenie, czy określona osoba na przykład jest w relacji bliskiej, czyli na przykład relacji partnerskiej z inną osobą, bez pytania o orientację seksualną i tożsamość płciową. Jeśli zaś chodzi o kwestie inne związane z postępowaniem karnym, wskazać należy, iż w postępowaniach sądowych również jako osoby podsądne, jak także osoby, które są stronami postępowania karnego, mogą być osoby transpłciowe i osoby niebinarne. Jeśli chodzi o osoby transpłciowe, przypomnieć należy, iż są to osoby, których tożsamość płciowa nie jest zgodna z ich danymi metrykalnymi. W takim wypadku, w razie pytania, w jaki sposób zwraca się do takich osób, należy oczywiście sugerować się bezpośrednio tym, co te osoby wskazują. Analogiczne uwagi należy poczynić wobec osób niebinarnych. Jeśli chodzi o kwestie związane, to jest szczególna działka prawa, czyli prawa cywilnego, przypomnieć należy, iż orientacja seksualna i tożsamość płciowa są dobrami osobistymi w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. To jest artykuł 23 Kodeksu Cywilnego. Tego rodzaju dobra podlegają bezspornie ochronie prawnej w reżimie cywilnoprawnym, po części także w reżimie prawnokarnym. Wskazać należy, iż dochodzenie ochrony prawnej na gruncie prawa cywilnego nie wymaga wykazania, iż określona osoba jest określonej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Dobro osobiste, reżim cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych jest bardzo szeroki. Dotyczy zarówno naruszeń dóbr osobistych, jak także zagrożeń naruszeniami. W konsekwencji, analogicznie jak w sprawach karnych, należy skupić się na motywacji strony pozwanej, która to miała dopuścić się określonego naruszenia bądź też zagrożenia naruszeniem danego dobra osobistego, w szczególności integralności seksualnej i prywatności. Szczególną działką prawną jest prawo pracy. Prawo pracy wskazuje w sekcji poświęconej przepisom antydyskryminacyjnym, iż orientacja seksualna i płeć podlegają ochronie prawnej i stanowią jedną z tzw. przesłanek dyskryminacyjnych. Społeczność LGBT+ występuje w sprawach z zakresu prawa pracy wielokrotnie w szczególnej roli, bowiem są to osoby, które doświadczają zjawiska dyskryminacji, zarówno bezpośredniej, jak też i pośredniej, zjawiska molestowania seksualnego, jak także mobbingu. W tego rodzaju sprawach niezwykle istotne, tak jak było to wcześniej wskazane, jest skupienie się na motywacji sprawcy. Każdej osobie, niezależnie od jej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, przynależna jest ochrona prawna na gruncie przepisów Kodeksu pracy, jak także Kodeksu cywilnego. Godność, czyli cześć w ujęciu wewnętrznym, cześć w ujęciu zewnętrznym, prywatność, integralność seksualna są niezwykle istotnymi dobrami chronionymi na gruncie przepisów prawa cywilnego i prawa pracy. W tego rodzaju sprawach, jeśli sąd będzie rozważał zadawanie pytań dotyczących właśnie orientacji seksualnej, tudzież tożsamości płciowej, należy poszukiwać innych środków, innych instrumentów prawnych, które mogą umożliwić uzyskanie tego rodzaju informacji, które byłyby istotne dla danego postępowania. Przypomnieć bowiem należy, iż zjawisko dyskryminacji przez asumpcję polega na takim zachowaniu, które jest skierowane wobec określonej osoby, m.in. z powodu jej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, przy przeświadczeniu, iż określona osoba właśnie przynależy do społeczności LGBT+. W rzeczywistości jednak tak wcale być nie musi. Tym niemniej reżim cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych, jak także przepisów antydyskryminacyjnych Kodeksu pracy przyznaje również takim zachowaniom ochronę prawną. W konsekwencji osoby, które są ofiarami mobbingu, molestowania, dyskryminacji, mogą dochodzić ochrony prawnej niezależnie od faktycznej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Niezwykle istotne jest również to, iż w ostatnich latach zaufanie społeczności LGBT+ do sądów spadło. Dane wynikające z wskazanego przeze mnie raportu są niezwykle ponure. Ponad
75% osób z społeczności LGBT+, darzy nieufnością sądy. Pytanie oczywiście, z czego to wynika. Należy w takich okolicznościach skupić się na ochronie tej godności. Godności, która jest przynależna każdemu, niezależnie od jego orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wyznawanej religii, wyznawanego światopoglądu, orientacjach politycznych. Każdej osobie należy się równe traktowanie i jest to szczególnie istotne w tak newralgicznym momencie swojego życia, jakim jest występowanie przed sądem, przed najwyższymi arbitrami, którzy będą oceniali zasadność tudzież brak zasadności określonego środka ochrony prawnej. Zwrócić należy uwagę, co jest również istotne, iż ochrona osób społeczności LGBT+ jest szczególnie istotna w sprawach dotyczących tzw. korekty płci metrykalnej. W tego rodzaju sprawach osoby transpłciowe dokonują tzw. sądowej korekty płci metrykalnej na mocy artykułu 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego. W takich okolicznościach skupić się oczywiście należy na pewnej etykiecie sądowej, w jaki sposób zwracać się do określonych osób. Tak jak mówiłem wcześniej, w taki sposób, jaki one o to proszą. W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele stereotypów dotyczących osób ze społeczności LGBT+. Spotkałem się osobiście z takimi twierdzeniami, że osoby z tej społeczności ubierały się w sposób szczególny, zachowują się w sposób rzekomo odbiegający od powszechnie przyjętych norm społecznych, mają również, według niektórych oczywiście błędnych twierdzeń, obcą i wrogą aksjologię wobec powszechnie przyjętych norm społecznych i kulturowych. Tego rodzaju twierdzenia są błędne, pozbawione są jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych. Wskazać bowiem należy, iż ubiór, sposób zachowania w żaden sposób nie może wskazywać, iż określona osoba ma predeterminowaną orientację seksualną, tudzież tożsamość płciową. Tego rodzaju perspektywy wynikać mogą ze zjawiska stereotypizacji i ukrytych uprzedzeń, które ujawniają się w momencie, gdy oceniamy określoną osobę. Przykładem będzie pojawienie się na sali sądowej osoby, być może podsądnej lub też świadka, kiedy ta osoba, załóżmy, ma pomalowane paznokcie. W tego rodzaju perspektywie nie należy przyjąć, iż osoba jest członkiem bądź członkinią społeczności LGBT+. Analogiczne uwagi można poczynić pod kątem osób ubranych w szczególny sposób, oczywiście w zakresie nieuchybiającym godności sądu. Analogicznie wskazać również należy na pojawiające się w przestrzeni publicznej kompletnie pozbawione logiki twierdzenia o istnieniu jakiegoś dziwnego tworu intelektualnego, jakim ma być ideologia LGBT. Wskazać należy, iż ideologia LGBT nie istnieje. Jest to termin, który jest używany wyłącznie w celu atakowania całej społeczności LGBT+, a fakt, iż tego rodzaju twierdzenia nie podlegają penalizacji na gruncie przepisów kodeksu karnego, wynika z niedoskonałości ochrony prawnej, która nie jest przyznana osobom społeczności LGBT+, na gruncie obowiązujących przepisów prawa karnego. Doskonałym przykładem jest artykuł 257 Kodeksu karnego, który z przesłanek dyskryminacyjnych, który w treści przesłanek dyskryminacyjnych nie wymienia orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Co więcej, ideologia, czymże ona jest? Zunifikowanym sposobem postrzegania rzeczywistości, wielokrotnie zero-jedynkowym, opartym na czarno-białym rozumowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Gdyby przyjąć, iż ideologia LGBT istnieje, należałoby wskazać, iż każda osoba, członek bądź członkini społeczności LGBT+, ma zunifikowaną aksjologię i spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Jest to całkowita nieprawda. Jedyną cechą łączącą osobę społeczności LGBT+ jest zjawisko systemowej dyskryminacji, które jest w tym momencie notorią w perspektywie prawa. Przypomnieć należy chociażby na raport ILGA Europe na 2020 rok, kiedy to Polska wśród krajów Unii Europejskiej zajęła ostatnie miejsce z perspektywy oceny stanu prawnego, który
ma przyznawać ochronę prawną społeczności LGBT+. Polskie ustawodawstwo nie jest dostosowane dla przyznawania tego rodzaju ochrony. Oczywiście tak niska ocena wynikała m.in. z pojawiających się zakazów marszów równości, owych absurdalnych stref wolnych od LGBT, jak także szeregu utrudnień związanych chociażby z transkrypcją zagranicznych aktów urodzenia dzieci. Jeśli zaś chodzi o procedurę administracyjną, to osoby społeczności LGBT+ występują w tej procedurze w bardzo szczególnej roli. Otóż zgodnie z ustawą o zmianie imienia i nazwiska osoby transpłciowe czy też osoby niebinarne wielokrotnie próbują dokonać tej zmiany, opierając się na swojej transpłciowości, niebinarności, tudzież na ważnych powodach wskazanych w treści obowiązujących przepisów prawa. Wskazać należy, iż tego rodzaju wnioski składane do kierowników urzędów stanów cywilnych nie powinny pozostać bez echa. W przypadku, kiedy osoba transpłciowa bądź niebinarna nie decyduje się na sądową korektę płci metrykalnej, zmiana imienia bądź też nazwiska jest jednym z niewielu instrumentów prawnych, które mogą w jakikolwiek sposób podkreślić właśnie orientację seksualną, tudzież tożsamość płciową danej osoby. Podobne uwagi poczynić można w kontekście osób, par ze społeczności LGBT+. Pary gejów, pary lesbijek wielokrotnie nie mogą uregulować swoich relacji w taki sposób, jaki by chciały. Nie mogą zawrzeć związków małżeńskich, relacje partnerskie są niewidzialne prawnie. Zmiana nazwiska na nazwisko partnera bądź partnerki wielokrotnie jest tym jedynym instrumentem prawnym, który w jakikolwiek sposób podkreśla tą więź emocjonalną, psychiczną, która łączy dane osoby. Tą miłość, ten wzajemny szacunek. W konsekwencji kierownicy urzędów stanów cywilnych, którzy rozpatrują sprawy związane ze zmianą imienia i nazwiska osób społeczności LGBT+, powinni być szczególnie wyczuleni na sytuację prawną tych osób i mieć świadomość, iż jest to jeden z niewielu instrumentów prawnych, który w jakikolwiek sposób może mieć wpływ na uzewnętrznienie tej więzi, tej miłości pomiędzy tymi osobami. Podsumowując, postaram się przekazać parę praktycznych rad dla poszczególnych przedstawicieli i przedstawicielek zawodów prawniczych. W przypadku sędziów, jeżeli osoba ze społeczności LGBT+ staje przed obliczem sądu, należy zwrócić uwagę na to powszechne zjawisko systemowej dyskryminacji wskazanych osób, na szczególną atmosferę polityczną i społeczną, na powszechną stygmatyzację i proliferację uprzedzeń wobec tego rodzaju osób. W konsekwencji pytania dotyczące orientacji seksualnej i tożsamości płciowej osoby podsądnej powinny być zadane w ostateczności i tylko w przypadku, kiedy ustalenie tego rodzaju okoliczności jest istotne dla dokonywanych przez sąd ustaleń faktycznych sprawstwa, przykładowo czynu zabronionego, zasadności dochodzonych roszczeń. Jeśli chodzi zaś o zwracanie się w szczególności do osób transpłciowych i niebinarnych, należy w razie jakichkolwiek wątpliwości zadać pytanie, w jaki sposób mam się do pana bądź pani odzywać. Jeśli chodzi o pewne rady dla prokuratorów i prokuratorek, wskazać należy, iż osoby społeczności LGBT+ są częstokroć ofiarami przestępstw z nienawiści, które, tak jak wskazałem wcześniej, nie są uznane za odrębny, skodyfikowany typ czynów zabronionych. W takich okolicznościach, słuchając takie osoby jako świadków, jako osoby potencjalnie pokrzywdzone, skupić się należy na ustaleniu, jaka była motywacja sprawcy. Być może bowiem do popełnienia danego czynu zabronionego doszło w wyniku motywacji homofobicznej bądź też transfobicznej. W przypadku adwokatów, adwokatek, radczyń prawnych, radców prawnych, kontakt z tymi osobami wykonującymi ten zawód zaufania publicznego jest często pierwszym kontaktem członków i członkiń społeczności LGBT+ z prawem. Te osoby wielokrotnie zgłaszały się do adwokatów i adwokatek, radców prawnych i radczyń prawnych w celu uzyskania ochrony prawnej, być może w związku z zachowaniami mającymi znamiona dyskryminacji w miejscu pracy, w związku z potrzebą korekty płci metrykalnej, w związku z naruszeniem bądź też zagrożeniem naruszeniem dóbr osobistych, czy też finalnie w związku z potencjalnym przestępstwem z nienawiści. Prowadząc rozmowę z osobami z społeczności LGBT+, należy być szalenie delikatnym. Dla wielu osób ujawnienie swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej jest traumatyczne. Wywołuje strach, niepewność, obawy, w szczególności kiedy osoby najbliższe, najbliżsi członkowie rodziny
nie znają tej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej osoby, która próbuje uzyskać ochronę prawną. Takie osoby powinny mieć zapewnione kompleksową ochronę prawną i ta ochrona prawna w szczególności powinna skupić się na tym zjawisku systemowej dyskryminacji jako notorii w rozumieniu przepisów zarówno kodeksu karnego, jak także kodeksu cywilnego. Jeśli zaś chodzi o bardzo szczególną grupę zawodów prawniczych, jakim są notariusze i notariuszki, wskazać należy, iż zawieranie szeregów kontraktów może mieć przecież formę aktu notarialnego. Polska nie respektuje związków pomiędzy osobami tej samej płci. Analogicznie zaś związki partnerskie nie są uznawane jako instytucja prawna. Jedyną namiastką regulacji tego rodzaju są pełnomocnictwa, które udzielane są przez osoby z społeczności LGBT+, w zakresie poszczególnych czynności, jak chociażby możliwości uzyskiwania danych medycznych. Tego rodzaju osoby wielokrotnie właśnie poszukują możliwości chociażby częściowej instytucjonalizacji swoich związków. I notariusz właśnie często jest tym pierwszym kontaktem prawniczym w zakresie możliwości np. sporządzenia umowy darowizny, uregulowania kwestii związanych ze zniesieniem wspólności, współwłasności, tudzież właśnie zawarciem owej umowy pełnomocnictwa. Finalnie, tak wydaje się, wskazać można, iż ta godność, która przecież dotyka każdego z nas, jest szalenie istotna w kontekście osób społeczności LGBT+. Tak jak mówiłem wcześniej, osób narażonych na systemową dyskryminację, osób wielokrotnie niewidzialnych przez przepisy prawa. Tym niemniej zawieranie umowy pełnomocnictwa, sporządzenie testamentu, umowy darowizny jest tylko namiastką tego, co mogą czynić osoby zawierające chociażby związek małżeński uznawany przez polski system prawa. Wskazać bowiem należy, iż osoby ze społeczności LGBT+ są niewidzialne dla szeregu przepisów powszechnie obowiązujących, jak choćby dla przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Notariusz jako zawód zaufania publicznego wielokrotnie jest właśnie tą instytucją, do której zgłaszały się tęczowe rodziny, prosząc o pomoc, prosząc o to, by móc chociaż w sposób symboliczny uregulować kwestie związane z ich wzajemnymi relacjami, podkreślić ich wzajemną miłość, swój szacunek, wskazać, iż są to osoby uznające się nawzajem za bliskie, kochające, a to, że polskie obowiązujące przepisy prawa nie uznają tych osób jako małżeństw, jako związków partnerskich, nie oznacza, iż te osoby nie mogą próbować dochodzić ochrony swoich praw na gruncie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.